W internecie można znaleźć tysiące filmów o Lwowie czy Kijowie. Ale czy wiecie, jak wyglądają dziś ukraińskie wsie? Nie te położone gdzieś daleko na wschodzie, lecz te znajdujące się dosłownie rzut kamieniem od polskiej granicy. W tym filmie zobaczycie Waręż, dawne polskie miasteczko, które decyzją Józefa Stalina zostało w 1951 roku przyłączone do Związku Radzieckiego. Dziś jest to spokojna, senna wieś, leżąca na terytorium Ukrainy, a majestatyczne wieże ruin dawnego kościoła można bez trudu dostrzec z Polski. Nie zachowało się wiele archiwalnych fotografii z czasów, gdy Waręż należał do Polski, jednak na tych nielicznych zdjęciach, które udało mi się odnaleźć i ożywić przy pomocy współczesnej technologii, możemy choć przez chwilę poczuć atmosferę tamtych lat. A jak Waręż wygląda dzisiaj? Tego dowiecie się w dalszej części tego filmu. Na Ukrainę udamy się ponownie rowerami przez tymczasowe przejście graniczne, które otwierane jest tylko raz w roku, w miejscu, w którym dawna droga biegnąca przez wieś została przedzielona płotem granicznym. Witam serdecznie. 2 lata temu wrzuciłem na kanał film o wyprawie rowerowej na Ukrainę przez tymczasowe przejście graniczne. Jako że ten film bardzo Wam się spodobał, tak postanowiliśmy nagrać jego kontynuację. I dziś udajemy się do kolejnego miejsca, w którym raz w roku brama, która jest na co dzień zamknięta na łańcuch, otwiera swoje wrota i możemy przez nią przejść przez tymczasowe przejście graniczne na drugą stronę. Na tereny, na których do 1951 roku była Polska. I jest to jedno z niewielu miejsc na wschodnim odcinku naszej granicy z Ukrainą, z którego bardzo wyraźnie widać najbliższą miejscowość, gdyż znajduje się ona dokładnie kilkanaście metrów tuż za paskiem granicznym. Zdumiewa mnie fakt, że ta droga jest jeszcze w tak dobrym stanie. Na pewno nikt jej nie łatał już od dobrych ponad 50 lat. No bo i po co, bo ona nie prowadzi donikąd. Raczej nie powstanie tutaj nigdy kolejne przejście graniczne, dlatego że niedaleko stąd jest przejście w Dochołbyczowie, które też nie jest jakoś mocno oblegane, więc pewnie nikomu nie przyjdzie do głowy, aby tutaj budować kolejne. Aczkolwiek nie wiadomo. Bardziej przydałyby się przejścia gdzieś na Bugu, bo tych faktycznie jest mało, tylko 2. Dziś granicę przekraczamy tymczasowym przejściem granicznym w Uśmierzu, z którego doskonale widać Waręż. Ta dawna polska wieś, a nawet jeszcze wcześniej miasto, została przedzielona granicą w 1951 roku. No a dziś przebiega tędy płot od strony ukraińskiej, no i potężna brama, która na co dzień jest zamknięta. Dziś z okazji tego dnia brama jest otwarta i możemy ją przekroczyć w godzinach 9:21. Oczywiście, jeżeli nie wrócimy w odpowiednim czasie, tak brama zostanie zamknięta i trzeba będzie sobie poradzić w inny sposób. A przekraczając ten mały pasek zaoranej ziemi, naprawdę wkraczamy w zupełnie inny świat. Jak gdybyśmy cofnęli się w czasie co najmniej o kilkadziesiąt lat. Do 1951 roku ta droga leżała w granicach Polski. Później, kiedy postanowiono zrobić tutaj nową granicę, tak drogę przeorano, asfalt zniszczono, ale jak widzicie, ten stary asfalt nadal tutaj jest. Więc wystarczy otworzyć bramę i można przejechać na drugą stronę. Jest to jedno z niewielu tego typu miejsc na wschodniej granicy Polski, a już na pewno jedyne, z którego tak dobrze widać dawne polskie miasto Waręż. A w zasadzie widać tylko ruiny wież kościoła, który był kiedyś kościołem przyklasztornym. Tego typu wydarzenie przyciąga mnóstwo turystów, którzy chcą zobaczyć Ukrainę od nieco innej perspektywy. No i oczywiście mieszkańcy okolicznych wiosek, którzy mogą przejść sobie swobodnie na drugą stronę bardzo szybko, bo ta odprawa dzisiaj trwała raptem 20 sekund po obu stronach granicy. Stąd nie musimy czekać w długich kolejkach na nielicznych przejściach, a możemy sobie tutaj normalnie przeskoczyć pieszo lub rowerem. Pod ostatnim filmem było też sporo pytań, czy trzeba mieć paszport. Tak, trzeba mieć paszport. Pamiętajcie, że Ukraina nie leży w Unii, więc paszport jest wymagany, żeby przejść sobie na tą drugą stronę. W miejscu, w którym przekraczamy granicę,
granicę. Sistiema jest bardzo wąska, ma tutaj zaledwie kilka metrów, ale widać ten pas ziemi takiej prawie że niczyjej pomiędzy polską granicą a granicą dziś Ukrainy, a kiedyś Związku Radzieckiego. I ten pas ziemi miał oddzielać ciekawskich ludzi tutaj od strony ZSRR, aby nie zbliżali się zbytnio do granicy. Dziś wzdłuż tego pasu jest nowoczesne ogrodzenie, które ma zatrzymać ochotników do armii Ukrainy, którzy nie palą się zbytnio do woja, a wolą jednak uciec do Polski. Kilkadziesiąt metrów za granicą mijamy od razu po lewej stronie kolumnę. To pozostałość jakiejś dawnej kapliczki, która pewnie stała tutaj na wjeździe do centrum miasteczka, a za nią opuszczona wieża strażnicza, pamiętająca pewnie jeszcze czasy Sowieckiego Sojuzu. I taka ciekawostka, tutaj zachowała się linia elektryczna, chyba jeszcze sprzed 1951 roku. Drewniane słupy, ewidentnie przechodziło to na stronę polską. No już po stronie polskiej nie ma tych słupów, kończą się one dokładnie na granicy. Ewentualnie zasilały tutaj budkę strażników, która znajdowała się przy tym tymczasowym przejściu. Dzisiaj jest ona totalnie zarośnięta. Jakieś 100 metrów za granicą, po prawej stronie trafiamy na pierwsze ślady dawnej osady. To miejsce po cmentarzu żydowskim, a mówię miejsce, bo z mogił nie zachowało się tutaj zupełnie nic. Cmentarz został zniszczony w trakcie II wojny światowej. Jak widać, jest to potężny teren, gdyż tą miejscowość w większości przez lata zamieszkiwali Żydzi. Przy samej granicy, tuż przy placówce Ukraińskiej Straży Granicznej mamy kolejny cmentarz, z tym, że ten jest już totalnie zarośnięty pokrzywami. No widać, że ktoś tutaj wyciął bzy i inne krzaki, że można tutaj dzisiaj wejść. Ewidentnie był to polski cmentarz. Widać to po ostatnich zachowanych nagrobkach, w zasadzie ich resztkach. Pochówki są tutaj datowane na początek XX wieku, przynajmniej na tych grobach, które ocalały. To miejsce mogliście zobaczyć już w jednym z odcinków o wschodniej granicy Polski. Wtedy pokazywałem wam je tam z drugiej strony, zza tego płotu szlabanu, który był zamknięty. No jest to moim zdaniem jedno z najciekawszych miejsc na wschodniej granicy Polski, gdzie można sobie podjechać normalną asfaltową drogą pod samą granicę i podziwiać zabudowania dziś ukraińskiej wsi. No i ruiny kościoła, potężnego kościoła, który był najbardziej okazałą budowlą na całej Sokolszczyźnie. No i oczywiście zaraz udamy się do środka. Waręż był miastem prywatnym, założonym już w XVI wieku. No i dziś ciężko to sobie wyobrazić, że ta spokojna miejscowość była kiedyś miastem. Podczas rozbiorów ta miejscowość leżała w zaborze austriackim. Wróciła do Polski dopiero po I wojnie światowej i w dwudziestoleciu międzywojennym podupadła. Prawa miejskie odebrano mu dopiero w 1934 roku. Wtedy ta miejscowość straciła na znaczeniu. Wielu mieszkańców wyprowadziło się, głównie Żydzi, którzy wyprowadzili się do Sokala. Stąd zaczęła powoli zamierać. Jednak społeczność żydowska przez większość czasu trwania tej miejscowości stanowiła nawet ponad 50% mieszkańców. Oczywiście spotkał ich tragiczny los, gdyż podczas II wojny światowej Niemcy urządzili tutaj obóz pracy dla Żydów, mordując tą społeczność, no a ocaleli zostali wywiezieni do obozu w Bełżcu. Dziś ta miejscowość dla Ukrainy jest nieco zapomniana. Leży ona na jej krańcach. To tak jakbyśmy pojechali sobie na krańce Polski, gdzieś na Podlasie albo w Warmińsko-Mazurskie. Tak też znajdziemy podobne wsie z trochę zapuszczoną infrastrukturą. No tutaj wygląda to mniej więcej w ten sam sposób. Ale wioska ma dziś okazałą szkołę, jest boisko, jest nawet sklep. Stąd można tutaj sobie coś zakupić. No ale nad całą okolicą górują wieże. Barokowe wieże dawnego kościoła przyklasztornego. Budynek szkoły został wybudowany w latach 80. Mamy tutaj nawet gniazdo bociana na tym filarze oraz datę zrobioną z cegieł 1981. Szkoła nadal jest używana. Jak po polskiej stronie na tych wioseczkach większość szkół zamknięto, tak tutaj one jeszcze działają. Przy wejściu do szkoły jest mały memoriał poświęcony żołnierzom z tej miejscowości, którzy zginęli w wyniku trwającego aktualnie konfliktu. Więc widzicie, nawet z takiej małej miejscowości na dokładnie drugim końcu Ukrainy też zmobilizowano tutaj miejscowych chłopaków do wojska. Coś, czego dawno w Polsce nie widziałem. Spójrzcie, ile tu jest gniazd jaskółczych. No, na dziedzińcu tej szkoły myślę, że jest ich około 100. Tutaj widać, że nikomu one nie przeszkadzają i mogą sobie w spokoju gniazdować i się rozmnażać. Także wystarczy przejść kilka kroków przez granicę i znajdujemy się w totalnie innej epoce.
Wieczorem z okazji Dni Dobrosąsiedztwa mają się tutaj odbyć jakieś koncerty, pokazy filmów, no ale nas interesuje dzisiaj wyłącznie wycieczka krajoznawcza. I też nie będę się skupiał jakoś zbytnio na historii tych terenów, bo pokażę je Wam w osobnym filmie, poświęconym całemu temu terenowi, który został wydarty Polsce w 1951 roku, zabrany w ramach akcji HT. Na dawnym terenie klasztornym dziś mieszkają ludzie. No tutaj pod dzwonnicą są ławeczki, można sobie nawet wypić wino w takim miejscu. A sam kościół niby jest zamknięty na kłódkę, ale dzisiaj z okazji tego wydarzenia jest on otwarty, więc możemy sobie wejść do środka. Najbardziej okazałym zabytkiem w tym dawnym mieście jest kościół świętego Marka. Ten kościół był kościołem klasztornym zakonu Pijarów, którzy mieszkali w tym miejscu do czasu rozbioru Polski, kiedy ta miejscowość znalazła się w granicach Austro-Węgier. Wtedy Pijarzy stąd wyjechali, a kościół został zamieniony na kościół parafialny. Jest to najbardziej okazały kościół w całej okolicy, aczkolwiek dziś w stanie ruiny. W 1983 roku zawalił się dach i od tamtej pory są tutaj prowadzone wyłącznie takie delikatne prace zabezpieczające. A szkoda, bo ten zabytek robi naprawdę potężne wrażenie. Projektant tego kościoła zaprojektował również kościół w Wuchnowie, kilkanaście kilometrów dalej, oraz kościół klasztorny w Sandomierzu, sióstr benedyktynek. A do dziś znajdują się tutaj resztki krypt, no nie wiem, czy one są jeszcze pełne kości, ale widać w nich stare sarkofagi. Byłem tu poprzednim razem, tak, kościół był cały zarośnięty, tutaj rosły kilkumetrowe drzewa, widać, że zostały one wycięte, no ale jak widać nie ma już dachu. On leży sobie teraz tutaj, też był bardzo bogato zdobiony. Dziś na ścianach zachowały się tylko już resztki fresków. Dziś to miejsce jest domem dla gołębi i innych ptaków. Widać tutaj mnóstwo gniazd, mnóstwo ptasich odchodów. To, co widzicie tutaj w rogu kościoła, to są odchody gołębi. No taki porządny nawóz, można by było nie jeden ogródek tym porządnie nawieść. A z ołtarza został tylko taki betonowy blok. Kościół miał potężne krypty. Widać tu taki sarkofag nagrobny, no ale niestety tablica została skuta. To miejsce oczywiście grozi zawaleniem i tutaj lepiej nie krążyć. No ale pewnie zostały już te krypty dawno rozgrabione i splądrowane. No, w czasach Sowieckiego Sojuzu to miejsce było opuszczone i systematycznie niszczone oraz dewastowane. W jednej z bocznych wież ktoś chyba kiedyś zrobił sobie jakąś obórkę na zwierzęta. Jest tutaj mnóstwo śmieci oraz zaległego łajna. Same wieże są dziś puste, nie ma tutaj żadnych stropów, żadnych schodów. Stąd no nie ma możliwości, żeby wyjść na górę. Trzeba byłoby się wdrapywać gdzieś po cegłach, co grozi tutaj naprawdę trwałym kalectwem w najlepszym wypadku, bo to wszystko jest w bardzo złym stanie. Kościół ukończono w 1693 roku. Gdyby dziś leżał w granicach Polski, zapewne byłby jednym z najciekawszych tego typu zabytków na Kresach Wschodnich obecnych, bo pamiętajmy, że jeszcze przed II wojną światową ta miejscowość wcale nie leżała na Kresach, a było to prawie centrum Polski. Zdumiewa mnie jednak fakt, że olbrzymie pieniądze są przeznaczane ostatnio na renowację zabytków kultury ukraińskiej w Polsce, co często też pokazywałem Wam w filmach na tym kanale w serii o wschodniej granicy Polski. A polskie państwo jakoś nie myśli o tym, żeby przeznaczyć kasę na renowację chociażby takiego kościoła, który naprawdę jest przepięknym zabytkiem i, co ważne, widać go nawet z Polski.
Ten budynek pewnie kiedyś należał do klasztoru, dzisiaj jest zasiedlony być może ludźmi, którzy zostali tutaj sprowadzeni do pracy w PGR-ach okolicznych. Ten obiekt jest naprawdę potężny i film nie oddaje jego skali, jego rozmachu. W tej miejscowości zachował się jeszcze układ uliczek miejskich, nawet gdzieniegdzie jakiś stary bruk prześwituje przez ten piasek. Widać, że nie jest to typowa wieś o takim układzie zabudowy wzdłuż jednej ulicy. Tutaj mamy kolejny jakiś nowszy kościół. Nie ma tu niestety żadnego szyldu, żeby stwierdzić, co to jest, ale w miejscowości jest jeszcze jeden kościół. Jako że ten wielki należał kiedyś do zakonu, dla zwykłego ludu pobudowano drugi kościół. Niecałe 50 metrów dalej. Stąd dzisiaj ta niewielka miejscowość może się poszczycić dwoma potężnymi budowlami, z czego jedna jest w użyciu. Ten kościół jest jeszcze czynny, gdyż został on zamieniony na cerkiew grekokatolicką, więc odbywają się tutaj co niedzielę msze. Jako że akurat trwa teraz nabożeństwo, tak nie pokażę wam go w środku, ale obok są też ruiny, to co zostało z dawnych zabudowań klasztornych. Widać tutaj też pozostałości sprzętu rolniczego. Pewnie było wykorzystywane to miejsce przez jakieś państwowe gospodarstwo rolne. No ale i tak nad całą wsią górują majestatyczne wieże kościoła. A nad wejściem głównym gniazdo zrobił sobie nawet bocian. Przy kościele mamy dobudowany budynek. Nie wiem, czy on jest z czasów jeszcze klasztornych, czy został dobudowany później. Ewidentnie tutaj dzisiaj są mieszkania prywatne. No i zobaczcie, gdzie jest toaleta. Taki wychodek drewniany, no czyli tak zwana sławojka. Na zewnątrz budynku, przy samym kościele. Gdzie śmiech niósł się ponad las, dziś już tylko mgła i kurz zakrywają dawny czas. Stare drogi zarósł mych, nie pamięta ich już nikt, tylko księżyc patrzy w dół, jakby szukał dawnych chwil. A ja słyszę jeszcze głosy, choć ucichły tyle lat, w sercu płonie zimny ogień, który zabrał tamten świat. Przeminęły dawne dni, jak jesienne liście z drzew. Pozostały tylko sny i żałoba starych miejsc. Niesie rzeka pusty śpiew, nad doliną cichy płacz. Wszystko co kochałem kiedyś znikło gdzieś wśród mglistych. Wiele z tych domów, gospodarstw pamięta jeszcze czasy, kiedy była tutaj Polska. Pewnie zastanawiacie się, co się stało z tym całym dobytkiem, kiedy Polacy opuścili tą miejscowość i całą tą strefę. Ano został on zasiedlony przez osadników wskazanych przez sowieckie władze, ewentualnie przez ukraińskich sąsiadów, którzy zostali tutaj na tych terenach. Od tamtej pory niektóre te miejsca widzę, że nie zmieniły się chyba w ogóle. Myślę, że gdyby osoby, które tu kiedyś mieszkały, przyjechały, tak jeszcze mogłyby rozpoznać swoje domy, a mogłoby się wydawać, że są to zamierzchłe czasy. Jednak część osób, które urodziła się tutaj, wychowała, jeszcze żyje. To już są może ostatni świadkowie tej tragedii przesiedleńczej, ale oni jeszcze żyją, pamiętają. Część z takich osób odwiedzała to miejsce po 90 roku, kiedy powstało już państwo Ukraina, żeby odwiedzić swoje dawne gospodarstwa. Na pewno musiało być to bardzo bolesne przeżycie. Przekraczając tą granicę można się poczuć, jakbyśmy przekraczali jakąś magiczną barierę. Są tutaj widoki, których już w Polsce nie zobaczymy. Na przykład pasące się stada gęsi czy krów. Czegoś takiego po drugiej stronie granicy już nie ma. Zakonnicy mieli kiedyś też potężny staw, no dziś on nadal służy miejscowemu ptactwu. Widać tutaj liczne gęsi,
i kaczki, zarówno te dzikie, jak i udomowione. No i przede wszystkim zapachy. Tutaj zapachy odzwierzęce z krów, świń, kur, gęsi mieszają się z pięknym zapachem kwitnących kwiatów i drzew. Wszędzie teraz kwitną jaśminowce, kaliny, czarny bez. Obok stawu mamy taki niepozorny kopiec. No tutaj jest tylko tablica z napisem Sława Ukrainie, sława bohaterom, zginęli za wolną Ukrainę, ale nie ma tutaj żadnej wzmianki, kto tutaj leży i jak zginął. Prawdopodobnie jest to kopiec tak zwanych strzelców siczowych, którzy zginęli w walkach z wojskiem polskim w wojnie polsko-ukraińskiej. W Waręży obecnie znajdują się 4 cmentarze. Jeden z nich jest przy samej granicy. No tutaj płot graniczny przebiega praktycznie wzdłuż płotu cmentarza i jest to tak zwany stary cmentarz. Tutaj niegdyś stała cerkiew, najstarsza cerkiew drewniana na Sokalszczyźnie z 1677 roku. Ale została ona niestety rozebrana przez komunistów w 1952 roku, czyli tuż po przejęciu tych terenów przez ZSRR. Cmentarz ten jest dziś używany przez grekokatolików. W jego nowszej części, tej, która powstała w 1906 roku, nadal odbywają się pochówki. No i jako, że taka miejscowość ma aż 4 cmentarze, tak świadczy to o tym, że kiedyś było to całkiem spore miasto jak na tamte czasy, no i też wielonarodowościowe i wieloetniczne. W starej części cmentarza pomiędzy potężnymi lipami mamy kamienne nagrobki z początku XX wieku, pewnie nawet i niektóre z XIX. Niestety nie ma na nich inskrypcji. Ta część cmentarza zachowała się w bardzo złym stanie. Widać, że została ona pewnie dopiero kilka lat temu odkrzaczona, a jednak przyroda przez lata tutaj pochłonęła wszystko. Z pewnością ta część cmentarza należała do Polaków. Na nielicznych zachowanych nagrobkach mamy napisy w języku polskim. Niestety akurat na tym nie ma daty śmierci. W ostatnich latach tymi polskimi cmentarzami po tej stronie granicy opiekują się stowarzyszenia z Polski, które przyjeżdżają tutaj, koszą to regularnie, odkrzaczają, no i dbają o renowację co ciekawszych grobów. Widać nawet to po tablicach, które możemy często spotkać przy tego typu obiektach, że renowacje są finansowane ze środków polskich ministerstw. Ten cmentarz jest położony w bardzo niezwykłym miejscu. O ile pokazywałem Wam kiedyś w jednym filmie dawny cmentarz wojskowy, który jest praktycznie na granicy, ale jeszcze używanego cmentarza, którego ogrodzeniu w zasadzie przebiega granica państwa, to nie widziałem. Tak więc ludzie tutaj, którzy odwiedzają swoje groby, no są bezpośrednio przy granicy. No tutaj już za grobami widzicie jest płot z drutem kolczastym. Dawna systema radziecka dzisiaj jest odnowiona. Widać tam też wieże strażnicze i z lewej i z prawej strony. No, takie miejsce mogłoby być wybierane pewnie często przez różnego rodzaju uciekinierów z tego kraju, ale dojechać się do tej wsi tak po prostu nie da, bo na jedynej drodze dojazdowej stoi oczywiście posterunek wojskowy. Na cmentarzu z daleka widać groby żołnierzy, którzy zginęli w ostatnich latach, a rozpoznamy je po łopoczących flagach Ukrainy. Kolejny cmentarz znajduje się przy drodze wyjazdowej w stronę Sokala. Ten cmentarz nazywany jest cmentarzem polskim, dlatego że spoczywa tutaj najwięcej Polaków w całej wsi, dawnego miasteczka. To tutaj chowano urzędników, nauczycieli, żołnierzy, no i wszystkie ważne osobistości z tej miejscowości. Cmentarz ten został oczyszczony również dzięki staraniom Polaków. Udało się odsłonić ostatnie zachowane nagrobki, no i sukcesywnie te najcenniejsze z nich są przywracane do stanu, jaki pozwoli im trwać przez następne dziesięciolecia, aby pamięć o tych ludziach nie zaginęła. Większość grobowców jest jednak nieczytelna, a wiele z nich zostało totalnie zniszczonych przez ostatnie dziesięciolecia, stąd już nawet nie dowiemy się, kto tutaj spoczywa. Wiele polskich grobów jest zniszczonych, tak jak tutaj w statule urwano głowę, tablice są skute, stąd też nie można odczytać, kto tutaj spoczywa. Ale widać, że pewnie był to jeden z hrabiów, bo grób jest jeszcze ozdobiony herbami. Jako że miasto było miastem prywatnym, tak zawsze należało do kogoś, a jego ostatnimi właścicielami byli Chulimkowie, których kaplica grobowa znajduje się po polskiej stronie koło wsi Myców. Pokazywałem ją Wam w jednym z odcinków ze wschodniej granicy Polski. A tutaj mamy jeden z ostatnich pochówków polskich na tym cmentarzu. 50 rok, czyli tuż przed wysiedleniem. Dziuba Franciszek żył lat tylko 24.
Dziś Waręż to niewielka, senna miejscowość położona na końcu Ukrainy. Prowadzi tutaj jedna tylko wyasfaltowana, to może za dużo powiedzieć, droga dojazdowa od strony Sokala, która jest dziurawa jak krajobraz księżycowy. Przez to nie zaglądają tutaj nawet sami Ukraińcy, bo też w zasadzie i po co. Ta miejscowość ożywa tylko jednego dnia w roku, kiedy otwierane jest to tymczasowe przejście graniczne i wtedy roi się tutaj od turystów oraz okolicznych mieszkańców. Jeżeli przyjedziemy sobie tutaj poza tym wydarzeniem, będzie tutaj totalnie pusto. Na wjeździe do miasta stoi zardzewiały znak Waręż oraz resztki umocnień wojskowych. Tutaj miała być rubież obronna w przypadku zaatakowania Ukrainy od północy, od strony Białorusi. Także zostały jeszcze metalowe czeskie jeże, które miały powstrzymać czołgi i jakieś resztki polowych umocnień. Z drugiej strony miejscowości również mamy kapliczkę, która stała kiedyś na wjeździe od strony Sokala. No niestety żadne tablice, inskrypcje się nie zachowały. Jako że miasteczko jest bardzo malutkie, nawet jeżeli przejdziecie tutaj sobie na piechotę, zostawiając samochód po polskiej stronie, tak można je zwiedzić w ciągu 2 godzin całkowicie na nogach. W miasteczku jest też kilka sklepów, można sobie tutaj kupić coś do picia czy jedzenia. No zaopatrzenie nie jest zbyt bogate, ale podstawowe produkty są. Na polskich wsiach już takich sklepików nie zobaczymy, także też jest to taka atrakcja sama w sobie. Gasną ślady dawnych stóp, deszcz je zmywa rok po roku. Każdy kamień zna tę pieśń o straconym ludzkim losie. Tamte twarze, tamten dom rozpłynęły się jak dym. Tylko echo wraca w noc, przypominając o nich mi. A ja niosę w sobie pamięć, Której nie chce zabrać czas. choć minęły całe wieki. Wciąż odnajdę tamten ślad. Jednak z planu podróży do Sokala nic nie wyjdzie, bo Paulina zaniemogła na pierwszym wzniesieniu. Stąd musieliśmy zawrócić i będziemy się tutaj tylko kręcić po okolicy Waręża. Więc jak widzicie, te ćwiczenia typu fitness to w zasadzie nic nie dają. Można ćwiczyć, a i tak nie mieć kondycji. Zobaczcie na mnie, w życiu na siłowni nie byłem, sztangi nie podniosłem. A dajcie mi rower i pojadę nim na koniec Afryki. O ile na głównej drodze prowadzącej do Waręża są jeszcze jakieś resztki asfaltu oraz starego przedwojennego bruku, tak jak już zjedziemy w bok, asfaltowych dróg nie ma. Są za to takie szutrówki, żwirówki i tak wygląda już taka typowa ukraińska wieś. To jest chyba świetlica wiejska, no porównajcie to sobie z remizami, które są obecnie w Polsce. Jak one są wszystkie odremontowane, tak? Tutaj, no pamięta to jeszcze na pewno lata 80. albo i wcześniejsze w oryginale. W czasach sowieckich Waręż nosił nazwę Nowoukrajinka. Sowieci pozmieniali te polsko brzmiące nazwy, aby źle się nie kojarzyły z Polską. Podobny los spotkał sąsiednią wioskę Łubów, której nazwę zmieniono na Łubniwka i o ile Waręż wrócił do swojej dawnej nazwy, tak ta wioska jeszcze nie. Stąd nadal po ukraińskiej stronie nosi ona swoją sowiecką nazwę Łubniwka. A Ukraińcy nazywali od dawna tą wioskę Wilbowem. 1 stycznia 1939 roku w tej wsi mieszkali głównie Ukraińcy. W liczbie 680 Polaków było zaledwie 30. Dodatkowo mieszkało tutaj 20 Żydów. We wsi zachował się stary cmentarz, który nadal jest używany, oraz mały kościółek. We wsi była też kiedyś karczma, młyn, dwór. Po tym już niestety nie zachowało się nic. Na cmentarzu można odnaleźć jeszcze ostatnie polskie grobowce. Waręż i okoliczne wioski są bardzo malowniczo położone. Na wzgórzach Rzędy Sokalskiej, tutaj na tych przygranicznych wzgórzach bez problemu widać miejscowości po stronie polskiej. Szczególnie wiosną, kiedy to wszystko jest usłane kwiatami i tą bujną zielenią, wygląda to naprawdę sielsko. Wszędzie jest też mnóstwo opuszczonych gospodarstw, chałup. Widać, że te tereny też się wyludniają. No, młodzi pewnie nie chcą tu mieszkać. Widać tutaj trochę dzieci, ale pewnie kto tylko podrośnie, tak wyjeżdża gdzieś do większego miasta, do Lwowa albo za granicę, do Polski czy do Niemiec i tam szuka lepszego życia. Co czeka tutaj tych, którzy zostaną? No chyba tylko praca w gospodarstwie. Nie ma tu żadnego większego przemysłu, więc można tutaj pracować na roli, ewentualnie dojeżdżać gdzieś do pracy do Sokala kilkanaście kilometrów tą dziurawą jak ser szwajcarski drogą.
Ziemie należą tutaj do najżyźniejszych w Polsce, tak zwane czarnoziemy hrubieszowskie. Niewielka ich część została po polskiej stronie, no a całe tutaj to kolano Bugu zostało włączone w skład ZSRR. Polacy, którzy tu wcześniej mieszkali, zostali osiedleni głównie w Bieszczadach, gdzie ziemia nie nadawała się do użytku, stąd musiał być to dla nich olbrzymi szok. Z dawnego PGR-u zostały już tylko ruiny, ale o czasach jego świetności przypomina zachowana brama, kołchoz imienia Szewczenki. Szewczenko to słynny ukraiński poeta. Tutaj była brama wjazdowa do kołchozu. No, dzisiaj część z tych budynków może jest nawet jeszcze używana, bo widać jakieś nowe dachy, nowe wrota. Tam wisi nawet satelita, ale większość tych hangarów jest pusta. Wszędzie jakieś wraki samochodów, śmietniska. No, wygląda to jak siedlisko jakiegoś szalonego mordercy. Dziwne miejsce. Lepiej stąd zawracam, bo jeszcze mnie ktoś tutaj na widły nabije. O kurde, odjeżdżamy, jest pies. Było blisko, na szczęście pies miał za krótki łańcuch, żeby mnie dosięgnąć, ale czegoś tutaj pilnuje, także jakaś melina musi się znajdować jeszcze w tych opuszczonych barakach. Pojechaliśmy teraz do części dworskiej. Ta część Waręża jest chyba całkowicie opuszczona. W skład dworu wchodziło kilkanaście domów różnego standardu. Niektóre są tutaj murowane, kryte nawet dachówką, co nie było wtedy standardem. Tak jak tutaj ta chociażby jakaś obora, ale obok tego są domy kryte eternitem. No być może to jest jakaś przebudówka już za czasów sowieckich, bo zapewne zostało to włączone do PGR-u. Dziś raczej nikt tutaj nie mieszka. No i w tym miejscu Sistiema była bardzo wąska, bo mierzy zaledwie kilka metrów, bo normalnie już w tej odległości od granicy byłaby ta ziemia wyłączona całkowicie z użytkowania. Te domy są widać całkowicie kompletne, no ale są pozamykane, stąd nie zobaczymy, co tam się znajduje w środku. A stąd do granicy jest ledwie kilkadziesiąt metrów, obok też jest placówka Straży Granicznej. No i zobaczymy, co zostało z Parku Podworskiego. Na terenie Parku Dworskiego ktoś urządził sobie pasiekę, jest tu mnóstwo pszczół, więc nawet strach tutaj łazić, żeby nas nie pogryzły. Najciekawszą pozostałością Parku Dworskiego jest to oto drzewo, tulipanowiec. Dość rzadki egzemplarz, nawet jeśli chodzi o ziemię polskie. No akurat teraz nie kwitnie, a liście są w większości nadjedzone przez jakieś robactwo. Ale widać, że jest nawet ogrodzony jako pomnik przyrody. Widać tu jeszcze kilka drzew owocowych, no ale tak ogólnie to park już zdziczał. Jest tutaj mnóstwo pokrzyw, widać, że tam jeszcze w tych krzakach jest jakiś dom, ale przez te pokrzywy się nie przedostaniemy. Tutaj mamy obniżenie terenu, były zapewne stawy. Ogólnie mieli tutaj bardzo piękny widok. Dwór był położony na wzniesieniu. Tu mamy jakieś pagórki, być może to są właśnie ruiny, miejsce, gdzie stał sam dwór. No i gdyby nie decyzja Stalina, tak mielibyśmy tu, widzę, bardzo ładny kawałek Polski. Krajobraz przepiękny. Ludność, która przeżyła tutaj II wojnę światową, nie miała lekko, bo już po przejściu frontu w tych okolicach uaktywniły się partyzantki UPA. Polacy, którzy nie zdążyli na czas opuścić Waręża i udać się do Sokala, gdzie uciekła większość mieszkańców tej miejscowości, zginęli. Ale wydarzyło się tutaj jeszcze coś bardzo ciekawego. Jest to jedyny znany mi przypadek, gdzie polska partyzantka WIN AK dokonała wspólnego napadu na wieś razem z partyzantami z UPA. Zdobyto wtedy posterunek milicji obywatelskiej oraz wykonano egzekucję na miejscowych komunistach i konfidentach. Rozstrzelano wtedy 10 osób. Jednak 5 października 1946 roku UPA dokonała kolejnego ataku na wieś, zabijając 2 żołnierzy Wojska Polskiego i 4 milicjantów. Przy okazji spalono 67 budynków w całej wsi. Nie udało mi się znaleźć żadnych informacji o losach zabudowań dworskich. Być może też wtedy zostały spalone w wyniku tego ataku. No niestety tutaj takich rzeczy się nie dowiemy z tablic, które są rozstawione po tej wsi. Pokręciliśmy się chwilę po Warężu i okolicach. Powrót również nie zajął więcej jak minutę na granicy. Jeżeli nie mamy ze sobą jakichś toreb, plecaków wielkich, tak nawet nie będą nas w ogóle tutaj sprawdzać. Skanowanie paszportu i można iść dalej. Nie ma się czego bać. Warto korzystać z tego typu dni, kiedy ta granica jest otwarta w takich nietypowych miejscach, bo można dotrzeć do wiosek, do których normalnie ciężko byłoby dojechać po tych wyboistych drogach. Widzę, że koło przejścia
dzisiaj zostawiono około 100 samochodów, więc część ludzi widać poszła na piechotę. Dużo aut ma przypięte bagażniki rowerowe, również Ukraińcy korzystają z tego przejścia, aby przejść sobie na stronę polską, no tylko, że akurat po naszej stronie tutaj totalnie nic nie ma, więc trzeba jechać chociażby rowerem, albo ktoś musi po nas przyjechać, żeby dostać się do Dochołbyczowa. Tam mamy najbliższe sklepy, jakieś bary, gdzie można posiedzieć. Wieś Waręż w zasadzie została przedzielona granicą. Kilka domów zostało po stronie polskiej, jako że kościoły zostały po stronie ukraińskiej, tak pobudowano tutaj nowy, taki malutki, skromny kościółek, aby miejscowa ludność miała gdzie uczęszczać na nabożeństwa, a takie dwa piękne, wielkie kościoły zostały po stronie ukraińskiej. Te tereny oczywiście też wykorzystano pod utworzenie PGR-ów, bo ziemie są tutaj bardzo żyzne. Kiedyś ta droga łączyła Chrubieszów z Sokalem, a dziś tutaj już za tym pagórkiem przedziela ją ogrodzenie i szlaban. No a tu wystarczy przekroczyć granicę, 5 minut spacerkiem i jesteśmy pod pięknym sklepem, gdzie można wypić piwko, nikt nie goni. Tutaj jest to jak najbardziej legalne, można sobie też kupić jakieś cukierki, czy tam co kto lubi, a później wrócić do Polski. Jeżeli interesuje Was, co znajduje się na tych terenach oraz ich historia, tak zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów na kanale, gdyż pokazuję w nich m.in. te dawne polskie tereny, które dziś leżą w granicach Ukrainy czy Białorusi. Niebawem zmontuję też film odnośnie akcji HT i tych wszystkich terenów, zabytków oraz atrakcji przyrodniczych, które utraciliśmy przez decyzję Stalina w 1951 roku. Także zapraszam do subskrypcji kanału, no i śledzenia filmów, które będą się pojawiać, bo będzie to nie lada gratka dla tych, którzy interesują się dawnymi polskimi kresami. A tych materiałów na YouTubie nie ma za wiele. Wiem, że żyją jeszcze ludzie, a przede wszystkim żyje wielu potomków dawnych mieszkańców tych ziem. Być może ogląda ktoś z Was ten film, więc podzielcie się swoimi wspomnieniami, swoimi historiami. Chętnie poczytam, być może coś wykorzystam przy kolejnych produkcjach. No i na koniec oczywiście wszystkich Was zapraszam do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. No a my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, cześć!